Welcome back for the second part of our Tischner debate on Belarus. I think it will be maybe a very different one in temperament. We tried to change the approaches that we are having to Belarus in this double Tischner debate. This was an unexpected change from outside to inside. It was especially hard work for those two doing the technical setup. Thank you so much. Great work, great job. Thank you. Yes. Thanks to all of you. Thanks to the Borderland Foundation for the flexibility. Flexibility is your concept, Krzysztof. This is great. So. Back to what we are discussing. Krzysztof Czyżewski is still on stage. He will speak in Polish with Paulina later on. We will have simultaneous translation. This is the information from the very beginning. I'm still the same as as I announced in the beginning. Ludger Hagedorn from the IWM. Easygoing name, Ludger Hagedorn from IWM in Vienna. We are really happy and proud, I have to say, to have the two people with us that we are doing the second part with now. I will start introducing them, and I will start with Katarina Teves. Katarina Teves is by education a film scholar, now working for the Fischer Foundation in Berlin, also living for quite some time in Berlin already. And originally coming from Belarus. I don't know exactly the year when you left the country, but you can tell us later. And Katarina, and this is why we agreed to have her here tonight. Katarina is working on a super interesting project, namely the edition of a book. Is something wrong? No. The edition of a book of an anonymous writer. In the Belarusian capital of Minsk, an anonymous person who is keeping a diary, and the texts are going to Berlin, to Katarina, and she is taking care of a book project. For sure there will be a German translation coming out of it, maybe also an English translation. You will tell us more later about this project. And Katarina will also, what we have agreed on for today, she will have a very short passage from the revolutionary year 2020, 5 years ago, and a very short passage from this year, March 2025. We will read that to get an idea of what it is to be in Minsk today. We are speaking about Belarus, but the people that we have here today, all of them are in exile now. So I think this is also a very important approach to have something from inside of the country. Secondly, I'm absolutely happy to welcome Paulina Sharenda-Panasiuk. Paulina, thank you so much for coming. We started outside the discussion with about the repressions in Belarus. And Olga and Pavel were speaking about their time in prison. I came to know about Paulina when reading an article about her, and I have to say it was really an article that moved me heavily. In April this year, I read an article about her in FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, about her escape from Minsk, and she finally managed to escape to Lithuania. Her family was already in Lithuania, her husband and her 2 sons. And Paulina was actually imprisoned in Belarus for 4 years altogether, continuously. Always on different trials and different sentences. In the beginning it was shorter, then it was always prolongated and prolongated again. She was arrested in front of her younger son in 2021, 3rd of January 2021, and released almost 4 years later. She was meant to stay in Minsk, but she then managed to escape to Lithuania, so she's out of the country now. Paulina is very willing to speak about her experiences. She actually wants to share it with the public, so we are really happy that you're here. And you're not very confident about speaking in English, so you will speak in Polish and Belarusian with Krzysztof, and we will have simultaneous translation. This as the preliminary introductory words.
Katarina, I will start with you. I said you're working on this great project on having a voice from inside of Belarus, from Minsk. Can you tell us a bit more about this project? How did you happen to come to know about this person, about this possibility to do this project? For how long are you working on it? Where are you? Yeah, thank you so much for having me here today. I think that the first thing I have to say is that the safety of that author is at the very core of our project. So I wouldn't able to, or I wouldn't want to say a lot of details of how it's coming to that text and how we are getting it. I think. Also, that the foundation I'm working in and me personally, we are rather in the position of mediating these texts to public. We always consult the author to be sure that every step we would take and even every small translation and our evening today is agreed by the author. And the next step is also for us to give to this text a kind of dignity or context of dignity, so that it's we understand that there are not many texts which are coming from Belarus with that openness now for 2025, and we don't want to make a big sensation out of it, but we also want to give to this text a kind of attention and appreciation. So it will, I would say, the very interesting part of the diaries is appearing right now. So every month we get some portion, and I think then the author first will decide what would happen to the text. Mm-hmm. And you also broader, as I said in the beginning, we decided to have a very short reading of two texts from 2020, from the year of the revolution, and from 2025. And I suggest maybe we start with a reading from 2020, and we will have one or two short questions on that. The passage you will be reading, you said, is about like 4 minutes long. We will have one or two short questions after that, and then we will continue, and then we'll hand over to Krzysztof and to talk with Paulina. Great. November 2020. How naive we were to think that minibuses had left, whereas in actual fact, we used our own legs to walk right into their trap. Pushkinskaya was being encircled. Up ahead, there was a sea of black. We had only to turn round to see another 40 or so of the city's finest fuzz. There were also special police above us and Black Marias to one side. We stood still in the hope that it would pass us by. Off you go. Shift yourself, move it. You try to resist, but they drive you onwards like cattle. I could think of no analogy in history, films, or books. When back in September we were being pressed against the wall on Masharova Avenue. Today I felt like those villagers must probably have felt when they were being forced into barn to be burned alive. There is no fear, only a sense of utter hopelessness that is replaced, if the danger passes, by wild rage. When we reached the Tarakovsky's memorial, the police suddenly dispersed. This was something I hadn't expected. I was so stunned that I could do nothing other than repeat some 4 times. What was all that about? What was all that about? We then took refuge in a small cafe. The cafe was closed,
but for some reason the people inside let us in. We stood and watched the dense black cloud of uniforms crawl past. We could see more Black Marias being driven up and waited for the police to burst in and start breaking the glass. Another girl managed to get in and said they were standing on all sides of the building. I was now no longer thinking about getting out. I sent a message to Anne that I was stuck in a siege. Through the window, I saw children, 2 of them, about 7 or 8 years of age. They seemed to be on their own. There weren't any adults around. I have no idea what they were doing there or where that come from, but I had a feeling of unreality. There they were, playing with snow and forming the background to people dressed in black and with helmets on their heads, seizing other people, normal folk, without uniforms and helmets. We managed to get out when the black uniforms went off to do their hunting in the yards of the nearby apartment blocks. Katarina, maybe you can tell us a few words about this passage before we met here today. You sent a few of these texts to me. I read a little bit more than what you were reading now. Why did you choose especially this passage? This is from the revolutionary years. This is taken from the protest. We have already some, I would say, testimonies from that year, from the protest. I think maybe what is much more unique is to have this testimony from 2025 that we will have later. Marcy volunteered to read a shorter passage. I suggest that we will rather have this at the end of today. But to speak about this passage from November 2020, why did you pick that? What impressed you about this description? In spite of the fact that it's a testimony and our main goal is actually to gather the testimonies and not to let that voices disappear, I guess that passage for today was important to me to stress the one thought which is articulated in this passage, namely the trying to find a language for that violence and for that state terror where people in Belarus are experiencing. Because if you notice, there is a passage where the author is saying she was trying to find an analogy to historical terror, and then she couldn't, for example, or could. And I consider this trying to be firstly very important as a step to understand that reality and to see that it's also very new. It's not only the repetition of something we would know, and how actually those things which are happening in Belarus are inscribed and embedded in very global shifts of world order. That's the first thing. But the second important thing for me about it is that it's even this trying to get to that language and to the description and reflection of that situation is an instrument of resistance, because it's the first what the terroristic state is doing is to control the thinking, control the speaking, and this regaining of your own speech, regaining of control of your life and thoughts. It's something very important, and it is the resistance too. Yeah, I think this is a very important point. And in the beginning, before we talk, that you also said it's very important maybe to find an expression for what is going on, to have a reflection on it, to find a new language for how to express the happenings. And I think this is very much the case. I said I read a bit more, not very much, but I read a bit more. We will not speak about the author, but
one thing is very clear from reading the text: it is a highly reflective author. And there's a lot of extra information that you get about what it is to be in Minsk today. And when at the end, when we will have this final passage, you will hear there is quite a lot of thinking about what actually makes me stay in Belarus today instead of leaving. I mean, so many people have left already. Why should I stay? Why is it maybe needed to stay? Why would I not rather try to escape? Where I will definitely have or probably have a much better life. Why do I want to stay? And I think this is very valuable in this project, and I find it a great project. And having said that, and looking at the time constraints, I will literally pass over the mic to Krzysztof, and I will ask you to, we need two, so. Dobrze, ja będę mówił po polsku, rozmawiał z Pauliną. Więc proszę, żebyście Państwo sobie przestawili w słuchawkach albo mieli chwilę czasu, żeby zaadoptować się też do języka polskiego. I kontynuując to, co Ludger powiedział wcześniej, chcę bardzo podziękować, że jesteście tutaj z nami, że jesteś Paulino, także z nami w takiej sytuacji, bo jeszcze pamiętam wcześniejsze sytuacje, kiedy nasi goście z Białorusi, rezydenci, uciekinierzy nie chcieli publicznej obecności, znaczy bali się ani tego, żebyśmy filmowali, podawali ich nazwiska i rejestrowali. Bali się z różnych powodów. Tego, że nie będą mogli wrócić do Białorusi, ale też tego, że mogą ich różne nieprzyjemności spotkać, nawet jeżeli są w diasporze. Teraz jest inna sytuacja i to jest moje pierwsze pytanie, Paulino, jak czujesz właśnie się teraz jako bardzo świeża emigrantka, uciekinierka tutaj w Polsce, która jest publicznie obecna pośród nas? Jak to rozumiesz? Jak rozumiesz teraz tą swoją sytuację? I jest w tym jakiś lęk, czy strach, czy... Najpierw chciałabym podziękować bardzo za zaproszenie na taką konferencję, że głos wolnej Białorusi może przemawiać publicznie do ludności z Europy Zachodniej, do tych ludzi, od których naprawdę być może zależy los Białorusi, los mojej ojczyzny. Powiem tak, że też taką sytuację, że gdzieś będę siedziała, przewidywałam przez wszystkie 4 lata w więzieniu, ale nigdy nie dopuszczałam, że jestem w więzieniu. Zawsze traktowałam sobie, że jestem jeńcem wojennym, jestem zakładniczką. Pisałam tak w tych papierach reżimowych, które mnie po prostu tak sowano, że podpisywałam coś tam. Mówiłam to wszystkim i mówię teraz, że więźnie polityczni na Białorusi tak naprawdę to jeńcy wojenne, bo i Białoruś, i Ukraina to jeden front, że to jedna wojna. Tylko że Białoruś została okupowana przez Rosję jeszcze na początku lat 90., że ten rewanż z boku Rosji zaczął się od Białorusi. I tylko 20 lat później Rosja napadła na Ukrainę, utworzyła te marionetkowe te republiki, ale tak naprawdę moja Białoruś, moja rodzina jest obecnie przez 30 lat jest taką republiką marionetkową.
że Łukaszenka nie jest figurą politycznie samodzielną, to po prostu marionetka. Marionetka jak na skalę taką wariacka marionetka, ale to jest marionetka. I powracając do tego tematu, wiedziałam, że będę siedziała przed państwem, wiedziałam, że będę występowała, wiedziałam, że będę promawiała to wszystko, co przeżyłam i nie będę miała tego lęka, bo lęk to jest to, czego wymaga ten reżim od Białorusinów, żeby tak ludzie zlękali się na całe życie, żeby nigdy więcej nie chcieli występować, protestować, żeby nigdy więcej nie myśleli o wolności. Czy to jest twoje pierwsze publiczne wystąpienie? To jest nie pierwsze publiczne wystąpienie. Moje pierwsze publiczne wystąpienie było w Parlamencie Europejskim, do którego dostałam zaproszenie od prezydenta Europarlamentu i wystąpiłam w Europarlamencie. Opowiedziałam o sytuacji z więźniami politycznymi w tej kolonii karnej, w której mnie przetrzymywano przez prawie 3 lata. Wymieniłam nazwiska ludzi, które tam siedzą, bo polityka reżimu polega na tym, żeby na wszelki sposób blokować informacje, co się dzieje w Białorusi w ogóle, a stricte w tych koloniach karnych, bo nie ma informacji i niby nic się nie wydarzyło. Wszystko jest spokojnie, wszystko tam, są czyste ulice, półki sklepów jest pełne, to jaki jest problem? Gdzie wy widzicie jakoś tam gwałty, jakąś dyktaturę? Wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. A tak nie jest naprawdę. To niesamowite, jak sobie teraz wyobrażam, że siedząc w tej kolonii karnej, widziałaś już tą sytuację, gdzie teraz jesteś. Tak. I że możemy ci jakoś na to odpowiedzieć. Strasznie to dla nas też ważne. Dzięki ci za to. Ale czy wiedziałaś, że będziesz siedzieć tutaj? Ale czy wiedziałaś, że będziesz siedzieć w więzieniu? Tak, też to wiedziałam, bo jak naprawdę, że wydarzenia 20 roku w Białorusi to nie były takie pierwsze wystąpienie Białorusinów. To można traktować nie tylko jak rewolucję, to najbardziej było takie powstanie narodowe, powstanie o niepodległość Białorusi, bo nie chodzi w Białorusi tylko o dyktaturę, tylko na przykład o wolność słowa tam, czy żeby wybory były uczciwe. Przebywamy w takiej sytuacji, w której inne kraje europejskie przeszli już dawno, może gdzieś tam niektóre w XVIII, niektóre w XIX, niektóre tam w pierwszej połowie XX wieku. Białoruś niestety znajduje się o 600 kilometrów bliżej do epicentrum, czyli do Rosji, tak jak Ukraina. I te 600 kilometrów one spowodowały to, że dalej o swoją niepodległość walczymy, czyli 600 kilometrów po prostu przyczyniają się do tego, że niepodległość walczymy o 100 lat później, o 200 lat później niż inne kraje Europy. I te pytania, język, kultura białoruska, też tożsamość narodowa, one ciągle dla nas są aktualne, te pytania. I reżim Łukaszenki, on jest prorosyjski, on kontynuuje reżim carski, reżim bolszewicki, który po prostu naród białoruski, totalna rusyfikacja była, żeby to był naród albo rosyjski, albo homo sovieticus. I po prostu po kropli tak wyciskamy przez te 30 lat, wyciskamy z tego homo sovieticusa przez sobie. Powiem tak, że reżim Łukaszenki, jakby to nie dziwnie brzmiało, ale przyczynił się do tego, że pytania
питання народовості, tożsamości narodowej стали для значnej części Białorusinów, особливо для młodego generacji Białorusinów, ważne stały. Czyli chcąc po prostu zadusić, w końcu zaduszyć Białoruś jako państwo, jako naród, reżim przyczynił się do odwrotnego, że to odwrotnie stało dla Białorusinów jakąś kosztownością, czego nie było wcześniej. I tak się domyślam z tego, co mówisz, jaką masz pozycję, że to nie musiał być wcale łatwa decyzja dla ciebie opuszczenia Białorusi, ucieczki z Białorusi. Tak, jak powiedziałam, że w opozycji, w ruchu narodowym byłam od końca lat 90. jeszcze jako studentką. I cały czas walczyłam po prostu. Przez to nie założyłam jakiejś tam firmy, nie dostałam mieszkania, nie miałam pracy. No po prostu jak człowiek zajmuje się polityką w Białorusi, to po prostu on jest skazany na żebractwo. On musi trwać jakoś tam, ciężko to powiedzieć. Dzięki, że są jakieś takie programy, które wspierały Białorusinów, albo człowiek musiał pracować na czarno. I jeszcze do tego dołączyć walkę, która zawsze ciągnęła ryzyko aresztu, tam konfiskacji majątku, etc. Czyli człowiek zajmuje się polityką w Białorusi, podpisuje po prostu sobie, że będzie bezdomny, że będzie narażony na areszt, że będzie narażony na gwałt. Wszystko to za sobą ciągnie. I przeszłam przez to wszystko już kilka razy przeszłam, bo każdy raz po tych falszerstwach wyborczych Białoruś tak naprawdę powstawała. To był i rok 95-96, ten zamach stanu, który przeprowadził reżim Łukaszenki. Rok 2001 to pierwszy plac, 2006 drugi plac, 2010 rok też był plac. I w roku 2020 po prostu to było już największe, myślę, mam nadzieję, że nie największa, ale największa skala w porównywaniu do tych poprzednich powstań, że cały naród, oczywiście cały naród powstał. U nas było takie przypowiedź, że Łukaszenka 3%, że tak jego poparcie jest nikłe, on ma tylko 3%. Cały naród jest przeciwko, niezależnie ty jesteś biedny czy bogaty, tam wykształcony albo analfabetą. Cały naród powstał, bo tu już nie chodziło o dobrobyt, nie chodziło tam o wykształcenie, o biznes, o coś jeszcze. To chodziło o po prostu, żeby w Białorusi w ogóle można było żyć. Bo ta kraina, ten reżim już nie dał się po prostu, nie to co prowadzić tam biznes, interes jakiś tam, studiować czy coś, w ogóle nie można stało tam żyć, mieszkać w tej krainie. Taka jest, jak można powiedzieć, że to było już taka północna, zachodnia Korea. Trzecia Korea po prostu z Białorusi zrobiona. I że taka masowa migracja z Białorusi, ona też nie jest tylko z 20 roku. Kiedy w 94, jak Rosja postawiła Łukaszenkę, w Białorusi żyło gdzieś tak ponad 10 milionów ludzi, to jeszcze przed 20 roku wyjechało z różnych powodów, z politycznych, z ekonomicznych, wyjechało około, powiedzmy, 2-3 milionów. To po prostu było widać, że ulice w miastach białoruskich są puste. Nie mówiąc już o wsi. Wieś w ogóle jest pusta. Jak jeszcze kiedy byłam dzieckiem, to była taka wieś, tam na przykład mieszkało 100 człowiek.
to teraz tam może albo w ogóle nikt nie mieszka, albo mieszka na przykład tam 5. I to ludzie wszyscy powyżej 60-70 lat, czyli Białoruś po prostu jest pusta. Nie ma żadnej wiarygodnej statystyki, ona się ukrywa, ile ludzi naprawdę mieszka w Białorusi i powiedzmy, że teraz tam może mieszkać no, około 6 milionów, nawet nie 9, około 6 milionów ludzi i nawet ci ludzie, oni siedzą na walizkach, bo myśl po prostu taka, że trzeba wyjeżdżać, bo nic się nie da. Jeszcze jedno, jeśli mogę, pytanie. To jaka strategia, Palino? Co robić teraz? To pytanie jest bardzo skomplikowane, nie ma takiej jednakowej odpowiedzi na to pytanie. Bardzo dużo zależy od czym skończy się wojna w Ukrainie. My wszyscy mamy nadzieję, że Ukraina przetrwa. My musimy wspierać Ukrainę, bo Ukraina wspiera teraz Białoruś, Ukraina wspiera wschodnią Europę, w tym Polskę, w tym kraje bałtyckie. I walka o te państwa, o nasz region Europy Wschodniej tak naprawdę teraz toczy się w Ukrainie. Co do Białorusi, oczywiście ja bym chciała, żeby było naprawdę takie duże wsparcie tej diaspory, tej emigracji białoruskiej politycznej, struktur, najpierw media, studia dla młodzieży, wsparcie biznesowe, wsparcie powiedzmy z legalizacją, bo to jest ciężkie pytanie. Reżim też to utrudnia. On skasował ważność paszportów białoruskich i zapisano tak, że przedłużyć paszport można tylko powracając do Białorusi. A powracając do Białorusi, ty od razu trafisz do więzienia. I ludzie po prostu, teraz dużo ludzi jest, którzy wyemigrowali, oni nie mają żadnych ważnych paszportów, nie mogą pracować legalnie, nie mogą studiować, nie mogą po prostu pójść do lekarza. To też trzeba wspierać, bo wiecie, że reżim, jego takie postulaty ideologiczne, że wy Białorusiny jesteście w Europie nikomu niepotrzebni. Nikt na was tam nie czeka. I wsparcie ze strony Europy byłoby naprawdę takim obaleniem tego postulatu, bo on jest, no oczywiście, że on jest chłostliwy, ale jak człowiek spotyka się z takimi problemami w pobycie, to no, a może to naprawdę jesteśmy niepotrzebni dla Europy, jesteśmy po prostu marni ludzie i co robić? Bo jest jeszcze ten aspekt inny, myślę, niż w przypadku wielu innych diaspor, że sytuacja Białorusi jest taka, że ta walka o język, o tożsamość narodową, o wychowanie nowoczesnego narodu białoruskiego jakby przenosi się z samego kraju do diaspory. Czyli, że to jest taka praca, która ma przygotować ludzi do powrotu, ale z tą świadomością, o którą walczyliście wcześniej w samej Białorusi, prawda? Tak, ja się zgadzam. Tu można przywieźć przykład państwa Izrael, tak, że ono przez 2000 lat nie miało swojej państwowości, ale oni po prostu wewnątrz sobie, w swoich, tak powiedzmy, sercach to państwo trzymali, to państwo budowali i ono po prostu powstało na nowo. I to samo musimy... No ja mam nadzieję, że Białorusini będą 2000 lat walczyć. Ale tak naprawdę, że ludzie, którzy wyjechali, oni muszą budować to państwo, jak to mówić, albo podziemnie, albo państwo równolegle. Oczywiście ze strukturami, że... Bo w każdej chwili sytuacja w Białorusi może zmienić się, w każdej chwili. I po prostu my musimy być gotowi na powrót do kraju, ale na powrót taki, żeby
objąć władzę, żeby nie był postawiony jakiś tam kolejny Łukaszenka, tylko żeby do władzy przyszli siły demokratyczne. Tak to ma być. Musimy to budować, ale oczywiście potrzebujemy tego wsparcia, bo walka z tym reżimem, ona musi być systemowa. To nie musi być jakichś tam osobnych herosów walka, tylko systemowa walka, bo system na system to jest, jak to powiedzieć, że synergetyka, tak? Że 1+1 jest 3, a nie 2, jeżeli to robi się w systemie. To jest siła. Systema to jest siła, a ten reżim uznaje siłę za to, co może mu zagrażać. Can I add something or ask something in between? Palina, can you understand me? Yes, if can you hear me? Yes? Yeah, okay. So I think it's fine. Palina, thank you very much. I mean, you are a political mind. So the question I will have is rather a political one, but I will not do it independently of your biography and of what you have gone through over the last years. One thing that I did not mention in the beginning, it was not only 4 years in prison, but several times again and again being imprisoned under this very inhumane condition in Belarusian prisons. Again and again you were sentenced for special punishment, for isolation cell. I think estimates say that altogether 270 days you spent in an isolation cell. I do not want to push you to speak about that. You can, but you do not have to. But I'm asking the rather political question because you have made it so clear from the very beginning. You were arrested because you were a political mind. You were expecting to be arrested. In prison you were thinking about occasions like today. So you are a political mind. But I'm asking you about the situation in Belarusian prisons today. You are out as a person, but we have estimates say, this is cautious estimates, 1,200 political prisoners still in Belarus, probably many more. What can be done for these people imprisoned in Belarus today? And what can I mean, I don't know how we can rely on the US in that context any longer, but let's say Europe, or what can the outside world, what can we do? Też jest niełatwe pytanie, nie da się dać jednakowej odpowiedzi. Najpierw Europa musi być twardą. Ona nie musi ustąpić, jak było na przykład i w 2006 roku, i w 2010 roku. Czyli sankcje muszą mieć ciąg dalszy. Muszą być sankcje przeciwko tych, którzy te sankcje obchodzą. Musi być, moim zdaniem, musi być całkowita blokada ekonomiczna tego reżimu, bo wszystkie pieniądze, które reżim dostaje z Europy, te pieniądze idą na struktury militarne reżimu, czyli mamy taką sytuację, że Europa niestety finansuje ten aparat gwałtu. Tego nie musi być w żadnej stopniu. I oczywiście jest taka propozycja, żeby były na przykład rozpracowane takie bardzo trwałe, bardzo rygorystyczne pakiety sankcji. Pokazano je Łukaszenko i powiedziano, że jeżeli natychmiast, bezwarunkowo, niezwłocznie nie odpuszczasz wszystkich więźniów politycznych, będziesz miał takie sankcje. Jeżeli będzie ponownie chociażby jeden człowiek schwycany, będziesz miał takie sankcje. To, co dotyczy więźniów politycznych, ale
Ale główne, żeby nie było więźniów politycznych w Białorusi, to jest obalenie tego reżimu. Musimy dążyć do obalenia tego reżimu. Do tego, żeby przyszły do władzy na Białorusi siły demokratyczne, białoruskie siły demokratyczne. Bo jeżeli tego nie będzie, za 5, za 10 lat będą kolejni więźni polityczni. Mamy to koło już 30 lat, chodzimy po tym kole. Więźni polityczni, jakieś represje, sankcje, przemówienia, coś tam wypuszczają więźniów, nowe fałszerstwa wyborcze i wszystko toczy się po kole. Z tej sytuacji, z tego koła należy wychodzić. Należy dążyć do obalenia tego reżimu. Ja przypuszczam, że nawet to będzie szlak zbrojny. Just a short thing. Do we know how many political prisoners we have in Belarus today? Dokładnie nie można powiedzieć, bo jak mówiłam, że te wiadomości o ilości więźniów politycznych, one są bardzo przypuszczalne. Możemy, to jest z jednej strony, z drugiej strony dużo ludzi, którzy nawet tak naprawdę są więźniami, boją się o tym mówić, boją się nazywać siebie więźniami. Bo po prostu za to w tych ostrogach, w tych koloniach po prostu jest bardzo rygorystyczny terror przeciwko nich. I łatwiej człowieku jest po prostu mówić, że nie jest więźniem politycznym. Albo w przypadku, jak człowiek mówi, że jest więźniem politycznym, to naciskają na jego rodziny. A rodzina, wiem dużo takich przypadków, jak na przykład dziennikarze piszą, że tam człowiek jest więźniem politycznym, gdzie coś tam z nim się wydarzyło, to rodzina dzwoni do tego dziennikarza i potrzebuje, żeby nie nazywać imię tego człowieka. Nigdzie nie używać, nie mówić o nim i człowiek zanika i więzień polityczny zanika. Tak naprawdę ta liczba, która podaje się, że tam 1000 ileś tam człowiek, to naprawdę jest może kilka procent od naprawdę liczby więźniów politycznych. A mówiąc szerzej, że cała Białoruś, cały naród białoruski jest obecnie więźniem politycznym. Cały naród. Paulino, ja może również do Kaciaryny będę miał takie pytanie do was. Wiem, że ono jest trudne i specjalnie je troszkę prowokacyjnie zadaję, ale spotykam się czasem z takim stanowiskiem, bo mówimy tutaj o rewolucjach, one toczą się w Gruzji, toczą się w Białorusi, ale sytuacja w Ukrainie pokazała jakby inny scenariusz dla rewolucji. I często słyszę takie głosy, że być może Białorusini nie poszli za daleko w rewolucji. Być może Gruzini za wcześnie skapitulowali, że mogli pójść dalej w proteście, że mogli pójść dalej w budowaniu opozycji wobec reżimu. I sytuacja w Ukrainie jakby jest takim punktem odniesienia pokazującym, że można jeszcze inaczej. No ale są oczywiście różne okoliczności tych rewolucji i dlatego chcę, żebyście się odniosły do tego, jak czujecie, czy można było coś zrobić więcej i jaką różnicę czujecie między Majdanem ukraińskim a białą rewolucją w Mińsku? Wiecie, jestem bardzo zazdrosna wobec Ukrainy, bo chociaż ta wojna, chociaż ta ilość ludzi zabitych,
zrujnowane miasta, ten żach, strach po prostu okropny. Ale ja zazdroszczę tego, że Ukraińcy odkryto mogą walczyć ze zbroją. To, czego niestety nie wydarzyło się w Białorusi, bo to, co musieliśmy tak walczyć w Ukrainie jeszcze na początku lat 20., kiedy ten reżim nie był jeszcze na tyle mocny jak dzisiaj, bo tak, na początku, no w połowie lat 90., czyli od razu trzeba było mówić, że to jest okupacja, że to nie jest dyktatura, że dyktatura to tylko środek tej okupacji, a tego niestety nie mówiono. I wiecie, Białoruś dla Rosji była po prostu takim poligonem wojskowym, na którym Rosja badała te wszystkie zaduszenia swobody słowa, te wszystkie fałszerstwa wyborcze. Ono po prostu był poligonem. I później u sobie to wszystko robiła. A ten reżim Białorusi ciągiem tych lat, kiedy opozycja białoruska, no też to trudno powiedzieć, jaka to naprawdę była opozycja białoruska. Wyznawano takie hasło, że jesteśmy, powiedzmy, ruch niegwałtowny, że będziemy, znaczy, przeciwko temu terrorowi, przeciwko tym bandytom, gangu tego Łukaszenki, będziemy tam z kwiatami, z plakatami tam. No niestety, moim zdaniem, to było, brzmiało po prostu infantylnie. Mieliśmy takie infantylną walkę, takie ponad 20 lat. I ta taka infantylna walka, no ona przyczyniła się do tego, że reżim po prostu wzmocnił się, jak ten, wiecie, jak ten utrwalił się ten reżim. I teraz Rosja, dla Rosji, i nie tylko dla Rosji, dla innych dyktatur ten reżim stał po prostu wzorcem, że Łukaszenko tam przyjmują gdzieś tam, cisną ręce jemu, że Merkel spotyka się z Łukaszenkiem, on jej daje kwiaty. To dlaczego jakiś Janukowicz w Ukrainie jest gorszy? On też tak chce. Przedstawiciele tego reżimu siedzą w Organizacji Nacji Zjednoczonych, chociaż nikt ich nie wybierał, nikt nie dał im mandatu przedstawić naród Białorusi, ale oni tam siedzą. No, zrozumiałe, że tam i Rosja też siedzi, ale mamy taką sytuację, że reżimy, które nie mają mandatu od narodu swego i przedstawiciele obrani przez szlakiem demokratycznym po prostu znajdują się w równych takich warunkach. I to jest problem Europy też, to jest problem demokracji zachodniej. Także Ukraina po prostu ona złamała te reguły. Ona walczyła i dzielnie walczyła, to czego nie zrobili niestety Białorusini. I teraz po prostu, jak nie udało się w 2020 roku obalić ten reżim, po prostu zdejmując boty i stanowiąc się tam na jakieś lawy, czy budowując tych żołnierzy ze zbroją, dając im kwiaty. Tak się okupacji nie obala, także nie pozbyć się dyktatury i okupacji takim szlakiem. No niestety Białorusini po prostu pokazali całemu światu, jak nie trzeba obalać dyktatury, jak nie trzeba walczyć przeciwko okupacji. Niestety tak jest. I teraz my musimy to przemyśleć, że musimy po prostu wziąć się za realną walkę przeciwko tym wrogom, których mamy. I Ukraina dla nas, dla mnie i dla
dużej części Białorusinów jest przykładem, jak trzeba walczyć. Yes, I think it's very important to analyze and to reflect on what happened back then, but also the question what did we wrong or is very tricky because it's leading to a bad emotion as for me, so to feel guilty that you didn't do enough, that you didn't do something wrong. And I think it's not the case for Belarus because it was a stunning movement, very important movement, and it's not about what we did wrong, but what we can do now about the situation we have now and how can we continue doing that. And I like actually very much the idea that every kind of resistance is increasing capacity to resist. So if we cannot resist enough today, so we should do it and do it more and more just to be able to resist even more in the future. So, and to have that stamina and to have that patience to do so. And maybe to add what role Ukraine is playing in all that, I think despite of all the horrors of that war, sometimes I find the communication with Ukrainian colleagues very inspiring. And one example for me was the journalist Natalia Humenyuk, who once said she would consider the writing on war, speaking on war, and the things she's doing a work. And a work has to be done. And then you have a clear task every day. So I think also we in Belarus or we in exile, we shouldn't give up and should do our work. Nie czujecie się porzuceni, osamotnieni w tej walce, że właśnie myślę o tym, co teraz powiedziałyście, co jest mocnym świadectwem, które moim zdaniem nie dociera do świata. Tak jak to przedstawiłyście teraz i przygotowując to spotkanie tischnerowskie razem z Ludgerem, z Instytutem z Wiednia i myśleliśmy też o tym, że pora przywrócić głos Białorusi, która w jakiś sposób została odsunięta na margines. I ja myślę, że to, co powiedziałyście dzisiaj, pokazuje, jaką wielką stratą jest to, że nie słyszymy waszego głosu. Po prostu. Że rzeczywiście fakt tego, że cały ciężar tej walki przesunął się teraz do Kijowa, do Ukrainy, powoduje, że zostaliście, to jest też moje pytanie, tacy osamotnieni i tak się zastanawiam, czy to nie jest też pytanie dla nas na tym froncie, w którym wszyscy jesteśmy, tak jak powiedziałaś, Paulino, że to jest jeden front walki, że nie powinniśmy coś więcej zrobić dla was, dla włączenia Białorusi jakby w taką pełnoprawną obecność na tym froncie. Co o tym myślicie? Co myślicie o tym osamotnieniu i bo mówimy o wielkich siłach, mówimy o Unii Europejskiej, ale co Polska może zrobić? Co Litwa może zrobić? Co Gruzja może zrobić? Co Ukraina może zrobić nawet dla naszej wspólnej sprawy, ale jakby wobec Białorusi? No z Gruzją to ostatnio tak nie wszystko dobrze. Moim zdaniem, że nie jest wina Europy, tylko Europy, że Europa, tak powiedzmy, na margines Białorusi. No to niestety dwa
stulecia okupacji rosyjskiej i Europa po prostu zapomniała o swojej części, którą miała w postaci Rzeczypospolitej, w postaci Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dla takiego przeciętnego Europejczyka wszystko, co tam było za Niemcami, to wszystko była Rosja. I tak było też i w myśli politycznej Europejczyków. I jeszcze nie tak dawno istniała taka opinia, że demokracja do Białorusi, do Ukrainy przyjdzie przez Rosję. No, teraz Europa ma taki chłodny prysznic. Tak. Najpierw w opinii politycznej Europy my musimy zaistnieć na nowo, że jest Polska, że jest Białoruś, że jest Ukraina, że to kraje europejskie, że to kraje demokratyczne, że mają stałą, trwałą tradycję demokratyczną. I przyjmować tak naprawdę, rozglądać, wprowadzić ich do swoich jakichś tam struktur, po prostu do politologii, powracać te kraje. I oczywiście, że wspierać i jeszcze raz wspierać to społeczeństwo, wspierać ludzi tych społeczeństw, wspierać, uczyć demokracji, wspierać biznes, bo demokracja tak naprawdę to rozkosz. To rozkosz. Jest bardzo łatwo być dyktatorem. Nie jest łatwo być demokratem, ale jak powiedział Churchill, że nic lepszego, nie jest demokracja, nie jest tak naprawdę idealna, ale nic lepszego człowiectwo na razie jeszcze nie wymyśliło. I wspierać to zrozumienie, że wspierając społeczeństwa Ukrainy, Białorusi, czy w walce zbrojnej, czy w walce takiej bardziej pokojowej, Europa wspiera siebie. Bo my jesteśmy takim kresem, od dawna jesteśmy kresem Europy, który Europy bronił. Bronił ze wschodu, bronił też i z południa. Wiecie Państwo, że tak troszeczkę cofnąć się w średniowiecze, kiedy mapa polityczna średniowiecza była i kiedy nasze ziemie były częścią Europy. Pokój Europy, demokracja w Europie, po prostu ta woda w szklance albo kawa w filiżance, no, mówiąc tak potocznie, zależą też od nas, od Białorusi, od Ukrainy, od krajów bałtyckich. Wspierając nas, wspierając demokrację u nas, Europa wspiera sobie, ona walczy o sobie też. I think the countries you named could also learn from Belarus, in the sense that what is happening when that Russian world is coming, and what a cruel mix of corruption, violence, aggression, war is being established then, and what kind of denazification it is, what kind of undemocracy and what kind of evil actually it is in the end. And also I think it's very important for all the countries to see how the former Eastern Europe countries are fighting for that what was called Western values and so on and so on, and
and also to practice that solidarity we were speaking in the first part, and it could be the solidarity for the societies like Polish or Georgian, also to keep that very important democracy and not to lose it, because it's very easy how we see, and to practice that democracy and solidarity in their own societies, and to practice the solidarity towards Belarus, to keep that civil society going, actually, and trying to change Belarus. So, since dinner is waiting for us, this is the time constraints we have. I said at the beginning we have this about 5-minute reading from the diary from Minsk from March 2025, and I really think it's a very nice reflection on a person today in Minsk and the consideration what I am doing here. Should I leave? Should I stay? What can I do here if I stay? So I suppose we have this as the reading at the end, as Marcy was so helpful to offer that she would read it for us. Thank you so much, Marcy, for doing that. And I think we have this as the final word, and maybe it's not needed to comment on it because it's a reflective text. There's already quite some reflection entailed in it. So maybe we do not have to comment on it again. We have it as something that we take with us then for dinner. But before we have that, I think this is the moment where we should really thank the two of you, Palina and Katarina, for being with us today. I think this really, for me, I can only speak for myself. As always, we can only speak for ourselves, but I think it was really a very meaningful event. Some event that you were already dreaming about while being imprisoned in Belarus. So I hope a little bit of your dream came true today, and really thank you so much, and I mean it very, very much. Thank you so much to both of you for being with us today. Thoughts of how we make a choice are constantly going round and round in my head. What is it that compels us to remain in situations that eat away the mind and break the body? Or is it the other way around? Why do we reject what we had before, let it go and leave? What influences our choice? The past 5 years seemed endless, yet they flew by like one long day spent behind barbed wire. Over that time, I've become fed up with fending off attempts to persuade me to leave the country. At first, these attempts looked and felt like concern for me, but they turned into an insistent and at times even aggressive desire for other people to have things the way they wanted. And what they wanted was for their vision and their path to be the sole correct and possible ones. It's not that I was tired of it, but rather that I was engulfed by a huge sense of disillusionment at not being understood. Even though I explained, almost by counting on my fingers, things that I now realize I did not have to explain to them by turning myself inside out. At first, this was something along the lines of, well, someone has to stay. I wrote huge screeds on Facebook about future generations, giving examples from history, and about how someone is one day going to have to say to the police, "You can't go on like that." After all, if we all leave, who is going to say that? Part of me still agrees with this. I observe what's going on in universities and schools, how ideologists make full use of every opportunity
to manufacture submissive servants. I pray that future generations may have an alternative to Lukashenko's wasteland. All those of the quote-unquote wrong type that the regime could reach are in prison or have been sacked. Even so, there are still those out there who are capable of saying that 2 + 2 does not equal 5, that black is black and dictatorship is not a brand. At what cost to themselves they can do this is something that I never stop thinking about. My messianism has gone up in smoke together with me. One of the many reasons for not leaving the country, my altruistic concern for the future, has disappeared. The word future is not to be found in the lexicon of the inhabitants of a country run by murderers. To say why has become even more complicated. What was actually happening inside me, whatever my reasons were for rejecting help or any attempts to persuade me to leave, none of that matters at all. The only thing that is important in all this is that many of the people I consider to be my close friends have either ceased to be such or never were real friends in the first place. There is now a huge gulf between us. We use the same words but speak different languages, with no idea how to understand each other. There came a time when I realized that I don't have to explain anything to anyone anymore. Let what's mine remain mine. This must have been the moment that marked the point of no return. I was abroad staying for a few days with a friend. Before he left, the two of us had been quite close. In all the time I spent in his flat, he didn't once ask me how I was. Not one single time. And we hadn't seen each other for nearly a year. On the other hand, conversations about staying or leaving would spring up at any time. Did this show how concerned he was for me? I'm not convinced. Just as I'm not convinced that there's any friendship left between us. People sometimes say that I simply hold a grudge not only against those who left, but also together with them against the whole world. I really am amazed by the extent to which we can deny to others the right to their own likes and dislikes, to choose different paths for themselves, and indeed their right to choices of any kind. I cannot stop wanting, for example, to write books or move the literary process forward. No, they say, I must be holding a grudge. I'm not paid the attention I feel I deserve. I'm not appreciated in the way I should be. The heart of the matter is that we have taken different paths. It happens. True, I no longer want to be a messiah, or be famous and have all the trappings that go with fame, or have hordes of admirers of my work. I have already said what I wanted, and I have nothing to add. What I want is peace. It is what I choose for myself. Peace in the midst of hell. Is such a thing possible? Of course not. But that doesn't mean I won't try to find it.